No siemanko, słuchajcie, takie małe podsumowanie, bo myślę, że już sporo zostało omówione, także chciałbym wam powiedzieć, jak to wyglądało na żywo, bo ja wiem, że daję dużo explainerów, przekazuję dużo ćwiczeń i tak dalej i zachęcam was, żebyście je robili, jednak one też są powiedzmy jakimś właśnie środkiem do celu, czy ten link Canvas omawiany to też jest powiedzmy jakiś tam element tego wszystkiego, podsumowanie naszych myśli. Jednak nie zawsze też to tak wygląda, tak? Nie zawsze jest to taki proces warsztatowy, ćwiczeniowy i chciałbym wam teraz powiedzieć, jak to realnie wyglądało w przypadku powstawania tego produktu, bo ja zawsze zaczynam ogólnie od rozmów z osobami, które funkcjonują w danym problemie, dany problem odczuwają, tak? Bo te rozmowy otwierają zazwyczaj najwięcej drzwi, najwięcej pokazują dalszych insightów, dalszych kroków. Tak jak rozmowy 1 na 1 ze sportowcami, w jaki sposób doprowadziły mnie do tego, żeby porozmawiać z dużymi brandami. Potem oczywiście ci sportowcy też wspomnieli, żebym nie zapominał właśnie o menadżerach, czy ci menadżerowie potem powiedzieli mi, żebym nie zapominał o skautach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, tak? Także zaczynajcie od tych rozmów 1 na 1. Poza tym to też jest dobry papierek lakmusowy tego, żebyście po prostu zaczęli naprawdę wychodzić do ludzi, bo powtarzam się po raz kolejny, tak? Bez tego po prostu ani rusz. To był ten punkt startowy. Oczywiście potem, tak jak wspomniałem, chciałem troszeczkę samodzielnie zmierzyć się z tym problemem, czyli zrobiliśmy tą concierge, powiedzmy, test, tak? Czyli poszukiwaliśmy sponsorów dla eventu, dla turnieju tenisowego tutaj na Pomorzu i też poczułem, jak to wygląda, jak wyglądają te rozmowy i tak dalej, z kim się rozmawia. No i to dało w jakiś sposób już większy, pełniejszy obraz całej sytuacji. Podczas tych rozmów doszliśmy też do pewnych wniosków, tak? Jednym z tych wniosków było na pewno to, że sukces platformy będzie zależał od ilości użytkowników na tej platformie. To jest absolutny klucz, a tą popularyzację jakichkolwiek platform zawsze trzeba liczyć na te osoby młodsze, które siedzą na social media i tak dalej. Kluczem do sukcesu będzie jednak ta kategoria, powiedzmy, juniorzy, tak? I jak największa liczba juniorów zgromadzona na tej platformie będzie tym punktem zwrotnym, jeżeli chodzi o The Champions. I dlatego akurat z nimi postanowiliśmy przeprowadzić badania ilościowe. Mamy 280 wyników ankiet. Może gdzieś te ankiety tutaj śmigną, bo uzupełnialiśmy je ręcznie, tak? Nie robiłem jej digitalowo, po prostu miałem dostęp do tych sportowców, zrobiliśmy ankiety, wydrukowaliśmy A4, także to też był bardzo fajny, szybki test, szybki insight. Trochę więcej pracy, bo później to wszystko trzeba ręcznie zliczyć, no ale tak to jest, po to robimy. Nigdy nie sądziłem, że nie będzie trzeba przy tym pracować, bo to będzie spora ilość pracy. One does not simply walk into Mordor. Potem research, tak? Research dostępnych rozwiązań i w moim przypadku bardzo istotny był research platformy patronite.pl, tak? To na tej platformie usiadłem i zerknąłem na wszystkie profile, które mają tam hashtag sport, robiłem to ręcznie. Wiem, że ci z was, którzy by mieli skille technologiczne, pewnie byliby w stanie napisać do tego jakiegoś bota, ja nie byłem, więc siadłem po prostu ręcznie jednego tygodnia, każdy jeden profil zmierzyłem, sprawdziłem, ile ma wpłat do tej pory. Wszystkie informacje, które były dostępne na tym profilu, po prostu spisałem. Pamiętam, że to było 1001 profili dokładnie, które miały na tamten moment w jakiś sposób hashtag sport. I dokonałem pewnej analizy. Ta analiza doprowadziła do pewnego KPI-a, tak to nazwijmy, tak, czyli te 128 zł miesięcznie średnia wpłata na danego sportowca i to powiedzmy wziąłem jako ten swój jakiś benchmark przychodowy. I tak jak zauważyliście, powstają dwa pytania, tak, czy uda mi się tą platformę zapopulować dużą ilością użytkowników, no ale przede wszystkim sensowność biznesowa, jeśli nie chcę z tego robić jakiegoś social media, które oparte jest na toksycznych algorytmach, to musimy znaleźć jakiś inny sposób monetyzacji, tak? Czyli ten sposób monetyzacji sugeruje portal patronite.pl, więc teraz wypadałoby sprawdzić, czy to założenie jest słuszne, tak? Czy sportowcy, powiedzmy, którzy by założyli tego typu profil, czy byliby w stanie zbierać środki przynajmniej w takim stopniu. I to był właśnie najważniejszy test proof of concept, którego tutaj widzicie gdzieś. Postawiliśmy to AI-em i na tym etapie to zupełnie wystarczało. Przetestowaliśmy to z 5 sportowcami. Akurat przetestowaliśmy to ze sportowcami w Brazylii z wielu różnych powodów, w które tutaj nie chcę wchodzić. Stworzyliśmy dla nich takie profile, gdzie bezpośrednio można wpłacać do nich na konta. No i to założenie biznesowe zostało potwierdzone z nawiązką, bym powiedział. Jednak wiadomo, tak, to jest 5, także nie nazwałbym tego miarodajnym mega testem, tak, ale było to pewne założenie hipotezy, że to założenie biznesowe, że jesteśmy w stanie jako platforma zarabiać na prowizji z wpłat, jest założeniem sensownym. Także trzeba było wtedy pójść dalej, tak? I tu już się pojawiały właśnie te wszystkie insighty, tak? Zebrane z wywiadów po proof of concept i tak dalej, które trzeba było ubrać w jakieś zdania, tak to nazwijmy. I dlatego właśnie były te how might we questions. To how might we questions właśnie, które zebraliśmy, czyli jak moglibyśmy monetyzować naszą platformę, tak? Jak moglibyśmy sprawić, że ludzie chętniej dzieliliby się linkami. Tego typu rzeczy, wszystkie tego typu pytania po prostu spisaliśmy. Tutaj wchodzi ten effort impact matrix, tak? O którym wspominałem. Zobaczyliśmy, który element powiedzmy by wymagał jakiego wkładu
i jaką siłę dowodu by zwracał. Tak? I wybraliśmy te kluczowe i te elementy stanowią pewien wkład do MVP, które w tej chwili budujemy, bo tak, moi drodzy, MVP już niedługo będziemy mogli Wam pokazać. Na razie jeszcze trzymamy je w tajemnicy. No ale tak to wyglądało. Zweryfikowaliśmy sensowność biznesową powstania tej platformy, określiliśmy jakieś kluczowe metryki i teraz po prostu czas faktycznie zabrać się już do roboty, już nie testować, tylko postawić to MVP, Minimum Viable Product. I to jest właśnie już taki kamień milowy, jeden z kamieni milowych, jeżeli chodzi o budowę startupu, bo tu już kończy się research, kończy się gdybanie, kończy się pomysły. Przyszedł czas na odpowiedź na bardzo ważne pytanie, czy jesteśmy gotowi budować biznes. No i o tym będziemy opowiadać dalej. Na razie, piona.